Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Moje Uprawy. Dzisiaj chciałam z Wami się podzielić moją taką metodą, którą wypróbowałam w zeszłym roku, mianowicie sadzenie w torbach. Jestem pod dużym wrażeniem, jakie fajne plony uzyskałam właśnie sadząc w takich zwykłych torbach reklamówkach. Na rynku są różne torby, pojemniki, jakie można używać właśnie do sadzenia roślin. Wiadomo, to się wiąże też z kosztami, a ja właśnie w zeszłym roku postanowiłam posadzić w takich zwykłych reklamówkach. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam. Tutaj są rodzynki brazylijskie w wiaderkach, ale ponieważ dużo miałam takich toreb w domu, których nie potrzebowałam tak naprawdę, to postanowiłam je wykorzystać. Możecie wykorzystać do tego przeróżne torby i z Ikei, i z Biedronki, zresztą tu widzicie. Ważne, żeby ona była z takiego mocnego materiału. Tadam! Postanowiłam, słuchajcie, posadzić go w torbie. To jest torba taka, wiadomo, z Biedronki, ale dowolna może być, czy z Ikei, jeszcze większe są. Przewróciłam sobie ją na tą drugą stronę, bo tutaj takie są, wiecie, grafiki jaskrawe, a jeszcze może jakieś inne torby użyję i chciałabym to ujednolicić. Fajnie, że ona ma uszy, będzie można łatwo przestawiać. I teraz tak, napełnię na dnie ją trocinami. No tutaj daję trociny na dno, jako taki drenaż, nie grubą warstwę, tam nie wiem, wyszło może z 8 cm. Tutaj jest taki, wiecie, wymieszany kompost, jakaś tam ziemia z ogrodu, no wiecie co miałam. Tu mam troszkę obornika, on już tak leżał na pryzmie, także nie jest świeży. No i teraz wszystko to wsypię do torby, wsadzę i jeszcze może coś tam dosadzę, żeby tak nie był sam ten rodzynek. Te trociny na dno, co dałam, to jest taka, wiecie, warstwa drenażowa, bo ja na dole tej torby jeszcze dziury zrobię, żeby był odpływ wody. No i te dziury fajnie tak wilgoć potem trzymają, a nie robią takiego, wiecie, błota, że korzenie gniją. Już jest to takie, wiecie, wypróbowane, także daje to radę. Ponieważ te torby to jest ograniczona ilość podłoża, to ważne, żeby to podłoże było takie zasobne, właśnie bogate w próchnice, w jakieś składniki odżywcze, żeby dobrze trzymało wilgoć, bo to też jest ważne. Latem ta torba dosyć się nagrzewa, ale korzenie sobie świetnie w niej radziły roślin. No ale to może spowodować, że ona będzie troszeczkę bardziej i szybciej wysychała. Ja bardzo lubię w tych torbach sadzić, ponieważ ja mogę właśnie sobie przestawić je w dowolne miejsce, nawet pod samymi drzewami. Zaczął kropić deszcz, więc się będę bardzo, słuchajcie, sprężać. Już nasypałam, teraz posadzę. Myślę, że takie torby się sprawdzą na balkonach, w jakichś małych ogródkach, czy też można je postawić, wiecie, na ścieżkach. Dosadzę jeszcze aksamitki, bo mi zostały sadzonki. I myślę, że będą fajnie wyglądać, bo one nie będą wysokimi krzakami. Rodzynek jest wysokim krzakiem, więc na dole będzie taka rabata kwiatowa, a u góry będzie rodzynek. Można też sadzić jakieś kwiaty, które będzie tak spływają na dół, które zakryją te torby. Jeżeli torba jest jakaś kolorowa, no to można właśnie pod kolor też dobrać kwiaty. No możliwości jest mnóstwo. W takich workach oprócz takich roślin, jak tu widzieliście, rodzynek i batat, myślę, że świetnie wyrosną ziemniaki. Ja w zeszłym roku, to może widzieliście, próbowałam w workach tych białych sadzić, ale to była porażka moim zdaniem. A myślę, że skoro batat tak ładnie wyrósł, to ziemniaki na pewno też, więc w tym roku na pewno ziemniaki posadzę. Na pewno też świetnie w tym wyrósł arbuz, jakieś dyniowate, melony. To jest też fajne, że można właśnie jeden gatunek arbuza posadzić w takiej torbie i później je tak odstawić od siebie daleko, żeby się te liście, wiecie, nie mieszały, nie plątały. No ja mam dużo miejsca na ogrodzie, więc będę próbować. No i tak, wszystko już zapełnione.
Postawiłam tutaj tą torbę, ściółkowałam sianem i słuchajcie, złamałam sadzonkę. No nie, a to już ostatnia była. No ale trudno, ta jest już wsadzona. Ona tutaj odbije z kącika, tak jak pomidor od wilka. No będę miała najwyżej pełno aksamitek. To może spróbuję do wody. Nie mam pojęcia, czy ona puści korzenie tak jak pomidor. Spróbuję, włożę ją tam do słoiczka. Jeżeli puści, to ją tutaj dosadzę. Jeśli nie, no to liczę, że ta odbije i po prostu będą aksamitki. Bo już tutaj, no co wsadzić? Nic innego już nie mam. Może jeszcze bataty w drugą torbę wsadzę, bo jeszcze mam parę sadzonek batatów. I tak, próbowałam podnieść, więc ucho nie wytrzymało. Także już usunę to zupełnie. Ale jeśli ktoś chce na przykład ciągnąć, to później już obiema rękoma to zrobię. Tutaj jest to ucho. Ciągnąć można, ale podnosić nie. Nie jest to jakieś, słuchajcie, niezbędne. Można to gdzieś, nie wiem, schować sobie to ucho tutaj i w razie czego, jak tam będzie potrzeba, to wyciągnąć i przestawić. I teraz jeszcze co ważne, ja robię na dole, tylko nie właśnie od spodu, a tak centymetr od ziemi dziurki takim gwoździem, żeby był odpływ wody, ale żeby ta woda tam na dole jednak troszeczkę była, bo powiem wam, że fajniej jest, jak w tych pojemnikach nie leci tak na wylot ta woda, tylko tak się zatrzymuje tam przy dnie, bo wiecie, tu też jest obornik, dany kompost i jak ta woda tak przelatuje, no to wiecie, później te najbardziej cenne jakieś tam substancje lecą do ziemi. To jest jednak mała ilość tutaj podłoża, żeby się tam, wiecie, bawić. A tam te otwory na tyle są, może nawet za dużo ich robię, na tyle nisko, że tam w razie potrzeby ta woda sobie odpłynie. Tam też jest, słuchajcie, te trociny, nie? Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na sadzenie. Na przykład w takim czymś jeden krzak pomidora spokojnie by dał radę, ja widzę. I postawić sobie, wiecie, takie torby jedna koło drugiej. Tylko jak już roślina tak tutaj się ukorzeni, to trzeba ostrożnie ją przestawiać, żeby nie naruszyć tych korzeni, bo jednak to jest, słuchajcie, miękkie, nie? No i można to zgnieść, tą bryłę korzeniową, tam naruszyć. Ale tak delikatnie, wiecie, przysunąć, czy wstawić na taczkę, przewieźć sobie w inną część ogrodu, no to myślę, że nie ma problemu. No tak żałuję, wiecie, to był taki moment po prostu. Przechyliłam chrup i koniec. No trudno. Ale myślę, że pomysł jest sam w sobie fajny. I na przyszły rok będę więcej wykorzystywać właśnie te torby. Czasami, wiecie, te torby gdzieś tam właśnie mają uszy urwane, albo jakaś dziurka jest i już się nie nadają na zakupy. A do ogrodu ja lubię właśnie tak, wiecie, coś z niczego. No i w ogóle lubię uprawę w pojemnikach. Zwłaszcza, że u mnie jest pełno korzeni w ziemi, drzew. Gleba jest, no, beznadziejnie słaba, aczkolwiek też z nią tam coś robię, nie? Ale w pojemnikach są szybsze efekty, wiecie, i wygodniej. Nie ma też tylu szkodników. Łatwiej jest rośliny na przykład odizolować, jeśli jakieś tam choroby występują. Tutaj jeszcze, wiecie co, mała aktualizacja, bo sobie pomyślałam, że szkoda mi tej torby tutaj, żeby czekać, aż tam ta złamana sadzonka odrośnie. Więc póki się nie zakorzeniła, to wzięłam z wiaderka, bo tam tych wiaderek mam bardzo dużo z tymi sadzonkami. I wsadziłam tutaj sadzonkę taką niepołamaną, a tą połamaną wsadziłam do wiaderka, bo one jeszcze nie były ukorzenione. Złamaną część wsadziłam do wody, też wam dam znać, czy puści korzonki, tak jak w przypadku pomidora. No i zobaczcie, tak wygląda torba na zakupy. To można, wiecie co, wywinąć albo w drugą stronę, żeby ten biały pasek schować. Ale za chwilę to jakimiś liśćmi porośnie. O, tutaj patrzcie, bataty się pną, więc one tutaj zaraz tą torbę zasłonią, albo z tyłu postawię tą torbę.
No pięknie, pięknie ruszyły. Tutaj zobaczcie, po 6 tygodniach gdzieś mniej więcej, jak to wszystko szybko urosło. To są akurat rodzynki brazylijskie w tych wiaderkach, ale tam zobaczcie, między tymi liśćmi ledwo widać te reklamówki. Tak one obrastają tymi roślinami, więc naprawdę jakimiś tam nie trzeba się kolorami zbytnio przejmować, bo one znikają w bardzo szybkim tempie, bo przykrywają je liście. No tutaj wracamy i też widać właśnie dwie torby. Jedna była z batatem, druga z rodzynkiem i pięknie tam się wkomponowały. To jest właśnie, wiecie, fajne w uprawie w torbach, że my możemy właśnie je przestawiać co chwilę. To nie jest tak, że postawimy w jednym miejscu, zasadzimy w jednym miejscu roślinę i ona już musi cały sezon tam rosnąć, tylko właśnie można ją przestawić. U mnie na przykład też jest w dużej mierze ogród zacieniony, więc jeśli mam jakąś roślinę, która lubi słońce, to mogę ją przestawić później w takie bardziej nasłonecznione miejsce. No naprawdę uprawa w tych torbach jest super, uważam, i daje wiele możliwości. Powiem Wam, że ziemia w nich wcale tak szybko nie wysychała, bo to tworzywo jest takie dosyć szczelne, bym powiedziała, nie jest przewiewne, więc ono trzymało wilgoć. Dosyć tej ziemi też w tych, nie wiem ile tam litrów, nie sprawdzałam, ale myślę, że spokojnie tam 20 litrów wejdzie ziemi. I mimo, że ta powierzchnia była taka czarna, to rośliny dobrze w tym rosły bardzo, korzenie jakoś nie ugotowały się, jak niektórzy się obawiają. Myślę, że ta bryła ziemi już też chłodziła, no i też tak w liściach to wszystko stało po jakimś czasie. Myślę, że też właśnie będą dyniowate w tym dobrze rosły, arbuzy zwłaszcza, bo one lubią ciepło w korzeniach. Można też posadzić pomidory, paprykę, no przeróżne warzywa. Będę w tym roku właśnie próbować, eksperymentować. Podoba mi się właśnie pomysł, że to jest wykorzystanie rzeczy, które już byśmy tak naprawdę wyrzucili, bo chyba każdy takie reklamówki ma, gdzie właśnie już są jakieś tam uszy oberwane, tak jak mówiłam, czy dziurki, a tutaj dziurki nawet są wskazane, jak widać właśnie na dole, specjalnie robiłam dziurki. Także Wam polecam, naprawdę to jest dobry moment, żeby teraz planować sobie nasadzenia. No i może właśnie też weźcie pod uwagę taką torbę, chociaż jedną, i spróbujcie, jak Wam wyjdzie uprawa w tej torbie. To na dzisiaj będzie tyle. Żegnam się z Wami i do następnego odcinka. Pa, pa!